Szanowni Państwo, sezon futbolowy powoli zbliża się ku końcowi. W ostatni weekend odbyły się półfinały LFA 9 oraz półfinały i finał Mistrzostw Polski Juniorów. Przygotowaliśmy kilka ciekawych sytuacji z tych meczów, zapraszamy zatem do ich obejrzenia. W tej sytuacji miał miejsce false start oraz mamy potencjalny faul za późne uderzenie i to właśnie na tym potencjalnym late hicie skupimy naszą uwagę. Sam kontakt ma miejsce niewątpliwie po gwizdku, ale wystąpiło tutaj kilka okoliczności, które sprawiają, że nie powinno być flagi. Po pierwsze, zawodnik blokowany jeszcze tuż przed blokiem szukał możliwości wykonania podania, a zatem zawodnik blokujący, który do momentu gwizdków nie wiedział, że ta akcja nie może zostać rozegrana, zamierzył się na zawodnika z piłką. Dodatkowo, chociaż obrońca nie wyhamował całkowicie, to jednak uniknął mocnego kontaktu, uderzenie nie jest silne, a ponadto zawodnik blokujący obejmuje przeciwnika, a nie wpada w niego całym ciałem z intencją powalenia. W tej sytuacji mamy zatem słuszny brak flagi. W tej akcji popatrzmy na oznaczonego zawodnika drużyny ataku. Zawodnik ten przed podaniem blokuje swojego przeciwnika. Blok jest widoczny, ma miejsce poza strefą neutralną, a podanie do przodu, które zostało wykonane, przekroczyło linię wznowienia akcji. Miał zatem miejsce faul, ofensywne utrudnianie możliwości złapania podania i flaga była słuszna. W oglądanej sytuacji zawodnik obrony stara się powalić zawodnika z piłką. Gdy obrońca znajdował się tuż przy swoim przeciwniku, oznaczony zawodnik drużyny ataku w zasadzie rzucił mu się na plecy, objął go i sprowadził do ziemi. Jest to rodzaj nielegalnego trzymania, takedown, czyli powalenie. Sam kontakt jest bardzo widoczny, a dodatkowo ma miejsce w punkcie akcji i daje dużą przewagę drużynie ataku. Faul nie ulega wątpliwości i flaga była słuszna. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika drużyny obrony. Zawodnik ten obejmuje jedną ręką swojego przeciwnika, utrudniając mu możliwość biegu. Chociaż sam kontakt nie jest mocny, to jednak ograniczenie jest dość widoczne. Jest to przykład defensywnego trzymania. Faul ten zwykle ma miejsce, gdy obrońca nielegalnie trzyma zawodnika uprawnionego do łapania piłki, tak jak w tym przypadku. Wydaje się, że w tej sytuacji na boisku powinna pojawić się flaga. Kolejna sytuacja jest bardzo ciekawa. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika drużyny kopiącej. Zawodnik ten blokuje swojego przeciwnika w plecy. Blok jest widoczny, ma miejsce w punkcie akcji, a mimo to na boisku słusznie nie pojawiła się żadna flaga. Pamiętajmy bowiem, że zawodnicy, którzy starają się powalić zawodnika z piłką, mają większą możliwość blokowania w plecy, a mówi o tym wyjątek trzeci do przepisu 9.3.6. Zgodnie z tym przepisem, jeśli zawodnik stara się dostać do zawodnika z piłką lub zawodnika symulującego posiadanie piłki, lub jeśli stara się złapać lub odzyskać piłkę po fumblu, podaniu w tył, piłkę kopniętą lub dotknięte podanie do przodu, to może odepchnąć przeciwnika w plecy i powyżej pasa. To słowo odepchnąć jest tutaj bardzo istotne, bowiem odepchnięcie, po angielsku push, ma swoją definicję w przepisach i jest to blok wykonany otwartymi dłońmi. Ponieważ w tej sytuacji miał miejsce właśnie taki blok,
to nie było żadnego faulu. Przykład nielegalnego kontaktu przy podaniu. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika drużyny obrony. Zawodnik ten odpycha swojego przeciwnika próbującego łapać podanie. Sam kontakt nie jest tutaj mocny, ale odepchnięcie jest widoczne, a dodatkowo zawodnik ataku w momencie kontaktu był w powietrzu, zatem nawet niewielki blok w znaczący sposób utrudnia mu możliwość łapania piłki. Flaga była zatem słuszna. W tym filmie to już wszystko. Dziękujemy za uwagę. Oczywiście zapraszamy do dyskusji i kontaktu z nami w przypadku pytań lub wątpliwości. Zachęcamy także do śledzenia profilu Polskiego Stowarzyszenia Sędziów Futbolu Amerykańskiego na Facebooku. Do usłyszenia w kolejnych filmach.